Mosela, jedna z najpiękniejszych rzek w Niemczech, ale dzisiaj nie o niej będzie ten film, bo około 2 kilometrów od jej brzegów kryje się pewna tajemnica. Fußweg, Burg Eltz, czyli droga piesza do zamku Eltz. 15 minut. Idziemy w dół. Ścieżka przyrodnicza piękna. Jeszcze z 3 km gdzieś podejrzewam. Tam gdzie ci wszyscy ludzie idą. Piękne skały. Łupek. Bardzo dobry budulec na domy i zamki. Podobnie jak w Koszem nad Moselą. A właściwie to my chyba jesteśmy nad Moselą. No ładnie. Troszeczkę przeszliśmy. I czy my idziemy na te ruiny? Kupa kamieni i tylko to wszystko? Ale ścieżka jest bardzo ładna. Koniec ścieżki przyrodniczej. No nie no, może z 200 metrów. Ale tutaj jest piękna dolina. Piękne góry i średniowiecze. XI wiek. Zaczęło się od zwykłej wartowni rycerskiej. Zamek rycerski został rozbudowywany. Budowali go przez 500 lat. Założycielem zamku był Rudolf von Eltz. W średniowieczu nie było nazwisk. Pamiętamy Zbyszka z Bogdańca, Juranda ze Spychowa. Wokół zamku przepływała mała rzeka Elzbach i to od niej prawdopodobnie Rud dostał nazwisko. Wspomniany Rudolf von Eltz miał 3 synów, którzy podzielili zamek na 3 części. Ale najciekawszy był fakt, że wszyscy zdecydowali się pozostać tu wraz ze swymi rodzinami. Wraz z rozrastaniem się 3 rodów brakowało miejsca w gnieździe, więc zamek mógł być tylko rozbudowany do góry i dziś możemy podziwiać średniowieczny wieżowiec. Zamek został nienaruszony przez wojny ze względu nie tylko, że był ukryty i trudny do zdobycia, ale dlatego, że Elcowie byli wykształceni, majętni, byli politykami, wojskowymi i oczywiście duchownymi, jak Arnold von Eltz, biskup szczecińsko-kamieński lub Jakub II, arcybiskup Trewiru. Zamek Eltz zawdzięcza swoją wyjątkowość temu, że przez 850 lat był w rękach jednego rodu, a do dziś pozostaje własnością członków tej rodziny, reprezentowanych przez doktora Karola hrabiego Elza, 33. generacji, a jej właściciel planuje przekazać ją 34. pokoleniu Elców.
Keine kamer. Okej. To już wiemy wszystko. W środku panuje całkowity zakaz filmowania i robienia zdjęć, nawet w sklepie pamiątkowym. Zamiast tego opowiem wam legendę o Agnieszce. W XV wieku córka jednego z von Elców, Agnieszka, stała się narzeczoną szlachcica z Braniewa. Tak, tego znajdującego się na terenie Warmii. Lecz pijany narzeczony został jednak publicznie znieważony, kiedy to Agnieszka nie dała mu upragnionego buziaka podczas zaręczyn. Szlachcic obraził się i przysiągł zemstę. Kiedy mężowie zamku udali się na łowy, wtedy wraz ze swymi wasalami przypuścili atak na zamek. Ku jego zaskoczeniu dowodzenie nad obrońcami przejęła hrabina Agnieszka. Była wyśmienitą łuczniczką i ironią losu została śmiertelnie ranna, trafiona strzałą z łuku jej narzeczonego. To wzburzyło obrońców, którzy w efekcie wybili wszystkich atakujących. To jest dopiero balkon z przepięknym widokiem. A gdybym tylko miał łuk, to mógłbym se ustrzelić. No i tak, byliśmy w tych komnatach, nie za wiele ich jest. Sypialnia, sala rycerska, kuchnia do zwiedzenia. Ciasne, małe. W ogóle te zbroje to były takie malutkie, jakby ty Niemcy, co tutaj mieszkali, to byli takie małe karły. No i zapomniałem jeszcze dodać, że jest 28 toalet w każdej komnacie. To luksus, jak na średniowiecze. A tutaj można? Tak, tu możemy filmować. To część zamku, która została przekształcona w muzeum. Znajdują się tu kolekcje malarstwa, bogate zbiory militariów oraz stroje codzienne.
Tak jak wspominałem, ci rycerze byli bardzo mali. On jeszcze stoi na podwyższeniu. No.